A jak się potem wyślizgnąć? Pozdro! Co, jeszcze głębiej? No. Naprawdę tu jest grubo. 3 razy mniejsze niż to, co wchodziliśmy. Ty no, ale ty się tu nie zmieścisz, no zobacz to. To zaraz przejdę. Dwutlenek węgla. No, 2,9. Nie, spadł tlen, pojawiło się trochę metanu. Co gadasz? Witajcie na następnej wyprawie. Dziś udamy się do kompleksu Jawornik wchodzącego w skład słynnego projektu RIZE. Jawornik to jeden z 3 niekomercyjnych obiektów, gdzie nie ma przygotowanej trasy turystycznej, a bezpieczeństwo zależy od tego, z kim i z czym idziesz. My dziś jesteśmy z Leonem z kanału Wyprawy Leona, który wyposażony jest w niezbędne czujniki i wiedzę. Jawornik składa się z 7 sztolni, ale tak naprawdę Niemcom udało się jedynie wydrążyć 2 i połączyć ją z 4. Z tą różnicą, że wiele lat temu w sztolni numer 4 zawalił się strop, skutecznie kryjąc wszelkie tajemnice. Natomiast lata temu grupa eksploracyjna udrożniła przejście do 4, jednakże dotarcie tam wcale nie jest takie proste. Należy przeciskać się przez wąskie i kręte przejścia, mając cały czas z tyłu głowy to, że co jakiś czas dochodzi do kolejnych obwałów. Poznajcie kolejne tajemnice RIZE. Nikt się nie spodziewał, że pierwszym dosyć dużym problemem będzie samo dojście do tej dziury. Jak on jeździ tam jak na łyżwach. Mamy 2 rodzaje detektorów wielogazowych. Drager, najwyższa półka. To jest urządzenie, które jest obowiązkowo na wyposażeniu każdego strażaka. Detektor ruchu, który w momencie, kiedy przykładowo straciłbym przytomność, no on wykryje, że ja się nie ruszam, uruchamia alarm. Podstawowa zasada tutaj w naszym przypadku to oczywiście zgłoszenie, gdzie wchodzimy, o jakiej godzinie wchodzimy i o której godzinie zamierzamy z tego obiektu wyjść. Się wsunął jak... Powiem wam, że tu naprawdę jest ślisko na wejściu. Ale jest bardzo spoko wejście. No, tak naprawdę, to jak wjedziesz, to się nie zatrzymuj. No mówiłem, że tu trzeba wjechać. Cały śnieg mi w twarz poleciał. Do samego końca jedziesz? No, taki plan miałem. Tam do 4 dojechać. Słuchajcie, Weź zgaś. weszliśmy właśnie do Jawornika, czyli jednego z kompleksów RIZE, który składa się w całość projektu RIZE. Mamy ich 7, niektórzy twierdzą, że 8, bo jeden mógł być na środku. To jest dzika eksploracja, bo niektóre z tych tras, z tych obiektów są zrobione trasy. W naszym przypadku, tak jak widzicie, wejście jest takie, a nie inne. Dlatego mamy ze sobą tego pana, któremu wszystko dzwoni i pika, ponieważ są święta. Za chwilę ruszymy w głąb Jawornika, ale poświęćmy chwilę partnerowi dzisiejszego odcinka. War Thunder to epicka darmowa gra akcji multiplayer, która wrzuca cię sam w środek najbardziej widowiskowych bitew militarnych na lądzie, morzu i w powietrzu. Lista kultowych maszyn, które możesz wykorzystać, obejmuje również prototypy od połowy XX wieku do współczesności. Dlatego możesz modyfikować swoje pojazdy i wyposażyć je w różne technologie. Od klasycznych zasłon dymnych przez nowoczesne systemy termowizyjne, a na pociskach z aktywnym naprowadzaniem kończąc. Twórcy War Thunder postawili na realizm i szczegółowość, co widać po tym, że sprzęt jest odwzorowany z dużą szczegółowością, a fizyka gry jest stale rozwijana. Zapomnijcie o paskach zdrowia. Każde trafienie realnie wpływa na pojazdy i przebieg walki. Właśnie do gry trafiła nowa aktualizacja Line of Contact, która wprowadza piechotę w trybie zamkniętych testów. Batalie w grze są teraz pokazane w pełnej skali. Piechota, lotnictwo i pojazdy lądowe, łącząc się, tworząc atmosferę intensywnych działań. Do gry trafiły nowe maszyny współczesnego pola walki, jak wóz Terminator, czołg Ajax oraz myśliwce Typhoon, Super Hornet i więcej. Kliknij link w opisie i pobierz War Thunder za darmo na PC, PlayStation lub Xbox, a jeśli jesteś nowym graczem lub nie grałeś przez co najmniej pół roku, otrzymasz specjalne bonusy. 100 000 srebrnych lwów, specjalny dekorator orzeł męstwa i wiele więcej. Pamiętaj też o War Thunder Mobile, dzięki któremu możesz zawsze zanurzyć się w epickiej grze na swoim telefonie. Za darmo na iOS i Android. A co im mówisz, że przez te na przykład liście, które tutaj wpadają, to się może uwalniać dwutlenek węgla, tak? I teraz jeszcze jedna historia. Zobaczcie, że mamy nówki kalosze, które zakupiliśmy dzisiaj w sklepie wędkarskim. Tylko jednej rzeczy nie zakupiliśmy, a mianowicie tego, co ma Leon na głowie, ale Konrad ma teorię na ten temat. No, mitem jest to, że nietoperze wplątują się we włosy, no ale my musimy to zobaczyć na własnej skórze, więc
No dlatego nie mam kasku, żeby może jakiś mi się wplątał w Tak, to jest w włosy. ramach testu po prostu. Tak, i po prostu wtedy będziemy wiedzieć, że mi to balon albo potwierdzone. To co teraz leży na ziemi, to docelowo było u góry, to nie? Tak, dokładnie. Tu mieliśmy ogólnie pełną obudowę drewnianą. No tutaj chyba też jeden z takich obiektów, tych opuszczonych, tych niedostępnych dla turystów, gdzie ta obudowa jest zachowana. Ale to, co też mówię, na mnie zrobiło bardzo duże wrażenie, no to ogromne bele, pomimo faktu, że obiekt wykuty jest w genesie, czyli w skale dosyć wytrzymały, nie? A pomimo faktu ta obudowa tutaj była zastosowana i ona była zastosowana na całej długości obiektu. No i też kolejna sprawa, tutaj nam to przetrwało, ale po prawej stronie stojak no, praktycznie nie istnieje, nie? Ale zakładamy, że tamta bela i ta tutaj to była stropnica. Na kamerze to będzie widoczne, natomiast no jest tu takie zamglenie. No, widać właśnie. Dwutlen węgla. No, 2,9. Nie, spada nam tlen, pojawiło się trochę metanu. Co ty gadasz? No, mamy 0,7 dwutlenku węgla, czyli taka norma. Tu akurat mój czujnik bez ruchu. To są kompletnie, mówiąc kolokwialnie, śmieci. Bo mamy tutaj no 12, ale to jest dolnej granicy wybuchowości, więc traktujemy to po prostu jako ciekawostkę, nic więcej. Natomiast wcześniej tutaj... Ale mógł być metan na przykład z tego drewna? Tak. Dwutlenek węgla, metan, siarkowodór. No, alarmy wyją wszystkie, na łeb się wali. Kuba zamilkł. Ja zamilkłem, Z emocji. a wszyscy idą. Dalej. Rize było budowane rękoma więźniów przymusowych, głównie z obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. No, pracowało ich około tutaj 30 000. Najbardziej przeraża mnie ten niemilknący alarm, ale my weszliśmy sztolnią numer 2, która ma połączenie ze sztolnią numer 4. Natomiast wszystkich sztolni tutaj na Jaworniku było 7. Niektóre z nich praktycznie są już niedostępne, ponieważ są albo zasypane, albo nie zostały dokończone. To są bardzo krótkie odcinki, a ten jest jednym z największych z tego całego projektu. Zobacz, tu jeszcze są izolatory chyba, ty. Tak, możliwe. Prawdopodobnie wisiało to na przykład na jakichś przybitych do skały, wiecie, zawiesiach i tak dalej. Nie wiem, czy to jest komplet. Komplet, zobacz. I tu jest takie wyżłobienie, domyślam się, że tędy mógł iść kabel. I to jest, wydaje mi się, po niemieckie. Kiedyś takie coś znaleźliśmy, to było napisane na nim Siemens. Jak to, znowu się metan włączył? Tak. No wtedy było 0,7, teraz 0,8. I dalej transkrypcja na chłopski rozum. Drugi alarm jest dalej ostrzegawczy, czy... Znaczy tak, już go nie wyłączysz. Ale my, Leon, my przeszliśmy 15 metrów od wejścia, to nie? Tak, ale też wiecie, ciepłe powietrze transportuje nam wszystko na powierzchnię, nie? Wiadomo, czy zasada w takim komina. kominie trochę. No. Zasada komina. Musimy coś rozgraniczyć, bo wejście nasze tutaj, no też ciężko powiedzieć, żeby było zgodne z przepisami, że tak powiem, górniczymi, ponieważ za chwilę osiągniemy takie wartości, gdzie załoga górnicza po prostu powinna być ewakuowana. Natomiast gdybyśmy myśleli w ten sposób, to tak naprawdę nigdzie byśmy nie mogli wejść. Dla nas to są wartości bezpieczne. I to naprawdę bardzo jeszcze bezpieczne, to jest kompletnie nic. Natomiast musimy mieć na uwadze, że włączył się drugi alarm, trzeciego już nie będzie. Czyli musimy sobie co jakiś czas zerkać na ten detektor, bo on już nam nie powie więcej, gorzej. Dobra. Tylko będzie 20, za chwilę tam 1, 2 albo A coś. on może przestać być, jak już będzie unormuje się to, czy on już tak będzie... Nie, on się normuje. Też zabrałem kolejny czujnik, żeby coś mogło pikać, bo za mało dzisiaj pika na odcinku. Dozymetr 0,21 teraz Terra pokazuje, ona ma alarm ustawiony na 0,3. Docieramy do końca dwójki. No i tutaj już tak jak było na mapie, dalej nie pójdziemy, czyli tutaj skończyli drążyć po prostu. Tutaj Ale zobacz, nastąpi mieli koniec wojny. odejść w prawo, chcieli, czyli pewnie zrobić trzecie połączenie ze sztolnią numer 4, może, albo ewentualnie iść do przodu. To, nie? Znaczy mogło być pierwsze, jedna ekipa tam drążyła, druga tutaj drążyła. Więc to raczej tak było. Bo jeżeli będziemy widzieć tak gorsze partie, to zauważymy minięcie korytarzy. Oni byli z dwóch stron i nie złapali tego samego metrażu, że tak powiem. Popatrz. Jakiś, że odstrzał miał być? Wiesz co, nie wygląda to, wiesz co, tutaj nie mamy, Boże, nie mamy odwiertu. Właśnie Ale masz, ale zobacz, są raz, dwa, trzy. No tak, tutaj tak. Tutaj faktycznie można powiedzieć, że nagłe mogły być faktycznie, no mogły być odwierty. Nie takie standardowe, które też jeszcze będziemy mijać, takie mniejsze, powiedzmy z 5-6 cm, tylko znacznie grubsze, no faktycznie. Najpierw nawiercono otwory, potem instalowano poładunki wybuchowe, następował odstrzał, następnie urobek był ładowany na kolejkę woskotorową i
była wywożona właśnie na zewnątrz i następnie powtarzało się cały ten schemat. Tutaj w prawne oko może zobaczyć ślady właśnie po podkładach i tutaj właśnie tym tunelem kolejką woskotorową wywożono urobek do wyjścia. Za chwilę właśnie skręcimy w kolejny korytarz i zobaczymy kolejne te tunele, jak wyglądają. Mam wrażenie, jakbyśmy kiedyś tędy już chodzili. Oj, tam jeszcze będzie głębiej z tego co widzę. Czyli tutaj już jest koniec. Tutaj też już widać zaczynali i pewnie to by się łączyło z tym, co przed chwilą byliśmy, nie? Tak, jeżeli odpili w prawo, bo gdyby to poszło na przedłużenie, to by się nam złapało, nie? No. Ale przecież tak podobnie był włodarz robiony, pamiętacie? No tak. Że też tworzył takie kwadraty jakby, co nie? I to jest połączenie, bo tamtym chodnikiem możemy wrócić, co nie? Czyli to tworzy jakby taki kwadrat dookoła, co nie? To tutaj im się nie Wiecie, o co mi chodzi? Zobacz. Tak, A, rzeczywiście. tak. Tam jest... Czyli pewnie, tak, to tutaj ładnie widać. Zobaczcie, podejdę bliżej. Bo prawdopodobnie było tak, że czwórkę drążyła jakby jeden zespół, dwójkę jeden zespół i mieli się spotkać. No i zobaczcie, że przesunęli się wysokościami, minęli. Nie wiem ile to może być, z pół metra No. różnicy. Ty, a to nie jest złoto kowarskie? O, Zobacz. Jak złoto kowarskie, to lepiej przeleć Geigerem, nie? Związki siarki bym ustawiał. Siarki 0,2. Zresztą mi tutaj bardzo dużo mieni. A, to byśmy musieli mieć ultrafiolet, co nie? Tak. Bo teraz jest ustawiona na 0,3 alarm, co nie? 0,2 to jest dalej nic. Bo teraz, żeby wam to zobrazować, przyszliśmy tamtędy i możemy iść do czwórki. Albo tędy, albo tędy. I teraz powiem wam szczerze, że strasznie śmierdzi tutaj jajem, ale zobacz też, że w tej wodzie jest bardzo dużo desek właśnie, tak jak mówił Leon. No, ale to takie szambo wręcz już, nie? No właśnie czytałem takie porównanie, że by nie dotykać próchna, bo się rozpada jak masło, nie? No i tak jest. Więc nie dotykajcie go. Fajnie. Tanie, ale średnie. Ale jeszcze nie... Ostatnio jak byliśmy z Leonem, to mieliśmy wodę w woderach po jajkach, więc na razie dobrze idzie. Jakkolwiek źle by to nie zabrzmiało. W ogóle wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale spójrzcie. Można powiedzieć, że mniej więcej gdzieś na tym etapie wojna w Górach Sowich się skończyła. A o czym ja mówię? Że tutaj ostatni więzień przymusowy stał, raczej kopał, wysadzał, wybierał ten urobek i już potem nigdy tu nie wrócił, nie? I to jest ten koniec. Właśnie stąd ludzie wyszli i już nigdy więcej nie wrócili do tej pracy. I to jest na przykład dla mnie bardzo ciekawe, nie? Że to właśnie to tu ich to zostało. No a teraz chodźcie tam do Kuby i do Leona, bo mamy naprawdę ciekawą trasę. W ogóle tam rozdzieliliśmy się i chłopaki przeszli drugim jakby chodnikiem. My docelowo udajemy się do czwórki, która jest zawalona i tam ona się zaczyna. I zobaczcie, że to jest kolejna taka litera, taki kwadrat, litera H bym to nazwał naokoło. I tu jest właśnie to połączenie. Kolejny zawał. Słuchajcie, no czujnik czujnikiem, ale patrzcie gdzie my jesteśmy. Tutaj już nie mamy minięcia się na zasadzie pół metra, tylko tu mamy już, nie wiem, z 1,5–2 metry. Ale to dlatego, że dach spadł na dół. Tak, dokładnie. I to jest wszystko tutaj sztuczne, prawda? Strop powinien nam się kończyć na tej wysokości, a nie tutaj jeszcze mamy prawie 2 metry gdzieś tam do góry. No sama skała ogromna nam wyjechała, więc no dramat ogólnie w tym miejscu. W lewo? Więc co nie? Czwórkę mamy w prawo. Chciałem zobaczyć A to nie jest tak, że my teraz jesteśmy już w czwórce? Tylko, pewnym że sensie ona nie. jest zasypana po prostu od pewnego momentu? To ja tutaj wyciągnę naszą mapę może, aby się nią posilić. No. I wtedy będziemy dokładnie wiedzieć i wy też będziecie dokładnie wiedzieć, w którym miejscu jesteśmy. Czyli my jesteśmy tutaj na tym kawałku. na tym skrzyżowaniu. Na tym łączeniu. No. Tak. Czyli w prawo to już można powiedzieć, że jest czwórka. No. A powiedz, to za czwórką, to co to jest? To północ może. Nie, to jest Nie no, my jesteśmy panowie w tym momencie teoretycznie tu. O tu, nie? No, ale tu jest jeszcze taki A to? dynks. Szyb. Aha, A, czyli to okej. jest szyb z tyłu. Na przestrzale chcieli zrobić szyb, żeby sprawdzić gdzie to idzie, czyli szyb sondażowy. Zakończyło się to wszystko niepowodzeniem. Dziękuję. No i co, doszliśmy do końca czwórki Tak, no i znowu miejsca. i znowu miejsca na miejsca odwierty, no.
A co to są te napisy 21? Wiesz co, zazwyczaj było tak, że ludzie sobie metraż pisali pokonywany. A. Czyli od skrzyżowania powiedzmy 21 metrów i tak dalej. Bardzo często to w obiektach związanych z wydobyciem uranu, czyli Kowary, tamtejsze okolice, ale też Klechno, metraż zapisywali. Ale czy te 21 to jest właśnie nowożytne, w sensie powojenne, czy to Tak, jeszcze... tak, nie, powinno. W momencie, kiedy inwentaryzację wyrobisk robili, myślę, że w ten sposób zliczali wszystkie całe metraż. No dobra chłopaki, to co? No idziemy. Naprzód do 4, zobaczymy czy się każdy z nas zmieści, to nie? No nagrywam. To jest to, że my odwiedzamy nieraz te same miejsca, bo się coś obsypie i coś się pokaże, nie? No tutaj tak naprawdę bardzo późno 4 została zbadana. Na tyle, na ile można było to zrobić. Tam... Zaraz zostanie zbadana, tylko kurtkę zdejmę, bo się nie zmieszczę. No kiedy? To był 2008 rok, tak? Tak. Kiedy oni tutaj wchodzili. To tu poszłoby, nie, 1 milion, żeby to pokonać, 1 500 000. Naprawdę, to są tak duże pieniądze. Jest. Więc to było wszystko robione w sposób, że tak powiem, amatorski. To znaczy osoby, pasjonaci, na własną odpowiedzialność, własnymi środkami, siłami, wszystko to przegrzebywali, nie? To też fajnie, że to się udało. Że... Ile my jesteśmy pod ziemią tutaj? W sensie, wiesz, ile nad nami jest? Nie umiem ci powiedzieć. Bo to też wchodzi w górę, co nie? No, musielibyśmy złapać punkt wejścia, naszego wejścia do obiektu, odjąć to, co się ześlizgnęliśmy i zobaczyć, jaka wysoka jest góra nad nami, nie? No Ile okej. tam za zawałem jeszcze korytarza mniej więcej? Wiesz co, to tak ciężko powiedzieć, bo powiem ci tak, jest, nie wiem, 100 metrów, 120, ale będziesz szedł to dłużej niż to, co my teraz pokonaliśmy, nie? Zobaczcie na tą dziurę. Nie wiem, czy to jest widać w szerokokątnym obiektywie, ale odkręcę jeszcze. To jest nasze wejście do 4. Ile damy radę, tyle przejdziemy. Nie wiem, ale pierwsza osoba idzie na pewno z czujnikiem. Tak wspomniałeś, uda się albo się nie uda, no to należy wspomnieć, że jeżeli chodzi o ogólnie pojętych twórców internetowych, którzy zajmują się eksploracją podziemną, no to będziecie, nie wiem, 3., 4. dopiero ekipą, której tak naprawdę uda się tu wejść, bo wcześniej nikt się tego nie podejmował. Ja bardzo długo zwlekałem, żeby tutaj wejść, żeby to nagrać. Po pierwsze, nie było za bardzo możliwości, też jakaś ekipa to tam usuwała z kamyczki, których jest tutaj cała masa. Po drugie, no byli tacy, którzy przychodzili i mówili, dobra, tyle wystarczy, dalej nie idziemy, nie? Więc jeżeli nawet... Znaczy ja też nie zakładam, że dojdę do końca, ale ile dam rady, to... Tak, no ale to i tak będzie, tak pokażecie na filmie swoim więcej niż znaczna większość osób, które tu mieszkają i nagrywają Idziemy filmy tam, na gdzie swoje możemy, kanały. no chyba, że nie będziemy mogli dalej. Dobra. No to kto pierwszy? No idź. Ale ja nie mam czujnika. No to nie ma problemu, przy ten czynnik dla pizzy jest. Mój nawet nie działa. Dobra, no to idziemy. No to cześć. Pięknie. Czekaj, gdzie tu się zapala tą lampkę. O, dobra, idziemy. Aha, tylko teraz będę sobie świecił w twarz i nic nie będę widział. A, to tu! Dobra, to widzę. To nie jest tak źle. Tu jest tylko początek taki. Tu jeszcze czuję, że przejdę. Dobra, zobaczcie. To jest przejście. Cała ta skała się zwaliła. A teraz idziemy tutaj do góry. Tu jest już więcej miejsca, tylko jest po prostu ślisko. Dobra, możesz ruszać. Powiem wam, że może to nie wygląda tak w kamerze, ale majty pełne. No i jest to wysoko tam, gdzie jesteś. Wysoko to jedno, a drugie to wiesz. Wąs. Zobacz co nad tobą wisi, co nie? No tak. Idziecie? Zobaczcie co tu się dzieje. Możecie iść, ja tutaj na środku jestem. No i jak? Jeszcze spoko na razie? No na razie spoko, tylko że to jest jakby pierwszy, nawet nie pierwszy, bo można powiedzieć, weszliśmy na górę, więc pierwszy to będzie jak wejdziemy i zejdziemy, nie? No, czyli tam. Zawał ty. Czyli w tym przypadku teraz... Ej, tu jest wysoko. No. Jesteś Leon? Nie. Albo głęboko. O kurde, poczekaj, bo tu jest bardzo ślisko. Fajnie widać tą różnicę wysokości, nie? Bo się człowiek robi nagle mniejszy. Ale to jest z 5 metrów do dołu. No, Czyli to wszystko, co jest nad nami zwalone, to jest z 5 metrów do dołu. tak. Grubo. To wszystko, na czym my stoimy, to jest dawny strop, nie? Tak. No, który nagle odpadł i się zrobił raban. Dobra, jakie jest prawdopodobieństwo, że się wydarzy to samo, jak tu będziemy? Małe. Ale jest. Naprawdę? No, Ale jest. zawsze jest. Loteria. No idź, kurwa, idź. Idź Kuba, idź. Ale ja tu już jestem praktycznie już na pionowo, co nie? No to jeszcze ile tam? Drugie tyle, nie? No. To jakiś pręt jest w ogóle? No tam najgorzej będzie w momencie, w którym będziesz na samym dole, bo trzeba będzie się wślizgnąć, więc to jeszcze nie jest
A jak się potem wyślizgnąć? Pozdro! Co, jeszcze głębiej? No. No tak. I ty chcesz, żebym ja tu przeszedł? Znaczy, no na pewno musiałby ktoś już wejść, nie? Bo tam będzie musiał się Kuba już chyba usiąść sobie, nie? Ty, ale tu jest grubo, co nie? Naprawdę tu jest grubo. Ale to jest drugie tyle? Zresztą tam trzeba się To jest- to jest- jechać pomiędzy belkami. 3 razy mniejsze niż to, co wchodziliśmy. O, tutaj teraz widać lepiej tą perspektywę. Jak są chłopaki u góry. Wiesz co, ja może wyjdę piętro wyżej, bo jak patrzę na te skały, a ty po nich chodzisz, one centralnie we mnie celują, co nie? To się schodź niżej. Schodź niżej, ja tam zaraz dojdę. To jest już taka granica psychologiczna, nie? Tak. Nie oszukujmy się, że to już jest dramat i fajnie się to ogląda z poziomu kanapy, bardzo często to mówię, no tutaj Ja nie wiem, czy ja dam radę W tam. głowie Kuby rozgrywa się teraz dramat rzeczywiście, to co nie wiem co on tam widzi, więc wiesz, chcesz mogę pójść pierwszy, no. Nie wiem, Konrad, czy ja tu... No nie wiem, jeśli ci to pomoże, że pójdę pierwszy, to spoko, no jeśli nie dasz rady tak czy siak, no to zostań tu, a my pójdziemy. Chodź tu do mnie. tam gdzie był teraz Kuba, on musi zjechać, bardzo się skompresować i wpadnie nogami do czwórki. I tam będą już belki, cała i tak powiedzmy, że infrastruktura czwartej sztolni, nie? Czwartego tego obiektu, nie? Co za gość. No rzeczywiście jest tu. Tu jest grubo, to nie? No. Grubo. Ale to jest tylko kawałeczek, wiesz? Naprawdę tutaj stoję. Nie ma co się bać, Łukasz, Kuba. No, zupełnie nie. Jak się położysz, to praktycznie dotykasz nogami już tu, gdzie ja jestem. Tak? Zupełnie nie. Lewy o to, żeby nam nie wyjechał. Ta półka, to trzeba tutaj, nie? Co? W ogóle to jest... Trzymam? A weźmiesz to jakoś stąd? Czy mi to? Czy nie? Spróbuję zejść z tobą. No to chodź, bo mówię ci. To jest... Zostańcie tu, dobra? Tylko, że to mieli ci, co odkrywali ten tunel na początku, No nie? dokładnie. Nie chcę tu być długo. Dobrze. Naprawdę. Dobra, to jest tak. Żółwik. Chłopaki zostali. Cisza tam! Cisza! Cicho, cicho, nie krzycz tutaj teraz. Ty, ale to już jest koniec. No mówiłem, że to już tyle. Jeszcze tam pójdę. Chłopaki zostali u góry, w razie W, że tak powiem. I my jesteśmy teraz No na samym... wewnętrznu czwórki na samym dole, co nie? Tylko, że zobacz, że my przeszliśmy tak naprawdę ile? 10-15 metrów? To No. tam jeszcze Tylko jest... nie mówmy tu głośno. Okej. Tu jest jeszcze opcja iść, co nie? Jest? Nie. No mówię, Tu jest no, koniec. On mówił, że to wszystko. Tu jest koniec. To jest ta cała zgnita obudowa, którą mogę palcem dziurawić. Czujnik mamy ze sobą Weź jeszcze się przesuń. To cały czas. Czekaj, tam chyba nie ma sensu. Tu chyba jest przejście. On mówił, że nie ma przejścia. No, tu jest przejście. No to chodźmy dalej. Ale ja tu się nie zmieszczę. A tutaj dalej nie ma przejścia, czy tu jest jakieś przejście? Możliwe, że jest. Serio, to tak pracuje, że na przykład jak ja byłem, to coś się obsypało. Ty, no ale ty się tu nie zmieścisz. No zobacz to. To zaraz nie pamiętam. Dobra. Tam to sprawdzę. tylko tyle, co by kamerę wsadzić. No dobra. No zobacz. Patrz. No zobacz. Tylko uważaj, proszę cię. No nie ma opata, żebyś tam się zmieścił. Jest jeszcze coś takiego. No i tutaj na upartego, no nie wiem, no raczej bym się nie zmieścił nawet na upartego tutaj. Może Leon by się zmieścił na upartego, ale tam dalej trochę się poszerza, a na samym końcu jest malutka dziurka, więc dałoby się to w 5 osób poprzerzucać te głazy i tam może pójść nawet, wiesz? Więc może jeśli tutaj wbije się paru entuzjastów, którzy będą chcieli to robić i nie będą czuć za dużego lęku, to może w przyszłości być dalsze przejście do tej czwórki i może dojścia do końca, albo odnalezienie złotego Tylko, że pociągu. czwórka się ciągnie tak naprawdę za drugą nas. stronę. Za nas, no. Ale może to być jakieś obejście, nie? Może. No bo te tunele są trochę szersze niż to, co gdzie tu stoimy. Słuchajcie, chcę wam powiedzieć tak, przede wszystkim, że
Ja naprawdę tutaj czuję się niekomfortowo, że tak powiem. I jeżeli wy byście tutaj trafili, to naprawdę zachowajcie wysoki poziom bezpieczeństwa, bo jest grubo, co nie? No, Jest to grubo. prawda. Dobra chłopaki, wychodzimy. No czekaj. Czekaj. Dziękuję wam za dzisiaj w imieniu swoim, reszty chłopaków oraz Leona. Zajrzyjcie do niego na kanał, bo to wyglądało inaczej, jak on tutaj był. Jeżeli wam się podoba to, co robimy i doceniacie naszą pracę, to pamiętajcie o subskrypcji. No i do zobaczenia na następnej wyprawie. Pół człowiek, pół Kuba. Widać rękę Leona. Dobra, Halo, idź do góry. mam sprzęt. No już. Leon musi wejść, bo się tu nie zmieścimy.